Mam przed sobą jeden z wyjątkowych przedmiotów, które znajdują się w kolekcji naszego muzeum. Jest to tak zwana tablica pamięci, po hebrajsku to Lua Zikaron. Jest ona poświęcona jednemu z bardziej znamienitych osobistości życia żydowskiego w Oświęcimiu, Pesachowi Holandrowi. Ten cenny przedmiot znalazł się w naszych zbiorach dzięki hojności Marka i Pauli Solomonów ze Stanów Zjednoczonych, którzy sfinansowali jego zakup na jednej z amerykańskich aukcji. Jest to przedmiot wyjątkowy i tak naprawdę podobnych tablic w Polsce w chwili obecnej jest zaledwie kilkadziesiąt. Tego typu przedmioty znajdują się zarówno w muzeach obecnie na terenie Polski, ale też w kolekcjach prywatnych. Jednak wyjątkowość tego przedmiotu między innymi polega też na tym, że ma on specyficzną formę takiej miniaturowej macewy, nagrobka żydowskiego, który oczywiście nawiązuje do oryginalnego nagrobka Pesacha Holandra. I tego typu formy występujące obecnie w Polsce są bardzo rzadkie. Jeśli chodzi o funkcję czy też zastosowanie tej tablicy pamięci, to upamiętniała ona oczywiście osoby zmarłe. Trzymano tego typu tablice zazwyczaj w domach i zapalano świece. Jest tu miejsce, w którym tą świecę umieszczano w rocznicę śmierci, tak zwany Yahrzeit. Przyjmowały one nie tylko formy, tak jak mamy w tym przypadku nagrobków, ale były to także wycinanki, wielkość zazwyczaj od kilku do maksymalnie 30 centymetrów. Natomiast sam zwyczaj umieszczania czy tworzenia takich przedmiotów na użytek domowy pojawiały się prawdopodobnie od końca XIX wieku. Tablica i jakby forma tego przedmiotu, jak wspominałem, nawiązuje do nagrobka i co ciekawe, nagrobek Pesacha Holandra zachował się na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu i porównując te inskrypcje, które się pojawiają zarówno na przedmiocie, jak i na oryginalnej, zachowanej macewie, są niemalże identyczne. Warto też zwrócić uwagę na charakterystyczny symbol dwóch dłoni w geście błogosławieństwa, co wskazuje na to, że zmarły pochodził z rodu kapłanów, tak zwanych Koenów, którzy sprawowali urząd kapłański w starożytnej świątyni jerozolimskiej. Na koniec należy też wspomnieć kilka słów na temat samego Pesacha Holandra, który odgrywał w życiu społeczności żydowskiej w Oświęcimie, ale nie tylko żydowskiej, niebagatelną rolę. Był ważną postacią życia politycznego, z uwagi na to, że przez wiele lat zasiadał w Radzie Miasta Oświęcimia, był radnym miejskim, a także nieopodal naszego muzeum, gdzie mieszkał, przy obecnej ulicy Dąbrowskiego. Tam też prowadził swój skład win. Zmarł w roku 1936.